Cześć, mam na imię Rafał i tym razem pokażę Wam, jak dostać się do Wenecji tramwajem wodnym z tego bardzo popularnego miejsca, jakim jest Punta Sabbioni. Jeśli na swoje miejsce noclegowe wybraliście jedną z miejscowości takich jak Lido di Jesolo, Cassavio, Cavio, czy też najpopularniejsze kempingi jak na przykład Marina di Venezia, Union Lido czy Capascuali, to pewnie stąd najkorzystniej będziecie mogli dostać się zarówno do Wenecji, jak i na wyspy Murano i Burano, czy też tutejsze pobliskie weneckie lotnisko. Możecie tutaj dostać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest przyjazd własnym samochodem. Samochód ten możecie tutaj pozostawić na jednym z prywatnych parkingów. Koszt postoju takiego samochodu przez cały dzień wynosi 7 euro. Możecie tutaj udać się również rowerem, motorowerem, jak i również kamperem. Na rowery i motorowery parkingi są tutaj zaraz obok parkingów samochodowych. Jednak aby pozostawić tutaj swój kamper, to trzeba udać się w stronę latarni. Tam są wydzielone odpowiednie miejsca parkingowe, abyście mogli pozostawić tam swój kamper. Na tutejszych parkingach samochodowych nie widziałem, aby stały tutaj kampery, więc szczerze nie wiem, czy można ten kamper tutaj pozostawić. Warto dopytać tutejszą obsługę. Jednak miejsca postojowe dla kamperów zauważyłem właśnie niedaleko latarni. Możecie tutaj dotrzeć również komunikacją miejską, ponieważ na miejscu tutaj jest pętla autobusowa. Najdalsza linia autobusowa jeździ aż do Triestu, więc aż z Triestu można tutaj się udać, no a jest to jednak kawał drogi. Jednak najpopularniejsza trasa prowadzi i kursuje pomiędzy kempingami zlokalizowanymi tutaj na tutejszym półwyspie. Więc jeśli jesteście w okolicy na jednym z kempingów, to proszę zwróćcie uwagę, czy nie ma gdzieś przystanku autobusowego, z którego odjeżdża autobus i podjeżdża tutaj na Punta Sabbioni, ponieważ jeśli tak jest, to nie będziecie musieli korzystać z własnego samochodu, tylko możecie podjechać tutaj na tanim bilecie i to stąd odjechać tramwajem wodnym, zwiedzając Wenecję. Dobra, wiemy gdzie przyjechać, wiemy czym przyjechać, więc teraz już warto zainteresować się biletami już bezpośrednio na miejsce. No i ja rekomenduję, aby zwiedzać Wenecję i Murano oraz Burano właśnie liniami ACTV i bilety na te linie tramwajowe idziemy i kupujemy w tutejszej kasie biletowej. O tym, ile kosztują bilety do Wenecji, mówiłem na tym pomoście jakieś 2 albo 3 lata temu, kręcąc film Jak zwiedzać Wenecję razem z dziećmi. Wtedy mówiłem, że ceny biletów kształtują się mniej więcej na poziomie. Pani poleciła nam w recepcji bilet rodzinny, 2 osoby dorosłe, dwójka dzieci, łączny koszt 48 euro. Jakby najkorzystniej tak opłaca się kupić bilet całodzienny, on kosztuje 20 euro od osoby. Dzieci do lat 6 mają transport gratis. No ale to było 2 albo 3 lata temu, ceny już są nieaktualne, obecnie biletów rodzinnych już nie ma. Jeśli 4-osobowa rodzina z dziećmi w wieku wczesnoszkolnymi chce się dostać tramwajem wodnym stąd do Wenecji na bilecie całodziennym, to będzie musiała liczyć się z wydatkiem około 55 euro. No i teraz pytanie w ogóle jest takie, czy wybierać bilety czasowe, czy całodzienne. Proszę pamiętajcie o tym, że transport do Wenecji stąd zajmuje około 45 minut, więc mam wrażenie, że na biletach czasowych możecie nic nie zwiedzić tam na miejscu, no bo tak naprawdę ten bilet czasowy pokryje Wam tylko i wyłącznie transport w jedną i w drugą stronę. Więc trochę jesteście zmuszani do tego, aby wykupić bilet całodzienny. I ja polecam wykup biletu sieci ACTV, ponieważ to w ramach tej sieci, na przykład na bilecie całodziennym, będziecie mogli przepłynąć się Grande Canale. No a moim zdaniem zwiedzanie Placu Świętego Marka i przepłynęcie właśnie kanału Grande, no to są takie najważniejsze punkty, które należy zaliczyć, będąc tutaj w Wenecji.
No i tyle z Punta Sabioni. Mam nadzieję, że Wam pomogłem dotrzeć właśnie stąd do Wenecji. Jeśli tak się stało, no to proszę dajcie znać w komentarzu o tym, że właśnie dzięki temu filmowi, dzięki moim radom mogliście właśnie w prosty sposób dotrzeć i zwiedzić Wenecję, czy też wyspy Murano i Burano. Ja to robię hobbystycznie, jestem w ramach urlopu, tutaj jeżdżę samodzielnie rowerem i kręcę, tam pytam się, dowiaduję. No i dlatego, jeśli podobał Wam się ten filmik, zależy Wam na tym, aby gdzieś, może w jakiejś prymitywnej formie, ale jednak docenić moją pracę, to naciśnijcie przycisk subskrybuj. Ponoć to pomaga w zasięgach. Także to tyle. Jeśli macie jakieś pytania albo jakieś inne rady związane właśnie z transportem wodnym do Wenecji, na lotnisko, czy też na wyspy Murano i Burano, to dajcie znać w komentarzu właśnie. Jeśli macie jakieś pytania również, to też tam piszcie, ja postaram się jakoś odpowiedzieć. No i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie z Punta Sabioni, z Włoch, no i miłego zwiedzania tutejszej okolicy.